Witajcie na następnej wyprawie. Zapewne każdy z Was kojarzy tę budowlę, z której Hitler głosił swoje płomienne przemówienia podczas wielkich apeli. To Zeppelin Trybune, znajdująca się w niemieckiej Norymberdze. Tak, dokładnie w tym samym mieście, gdzie kilka lat później zostaną osądzeni i straceni najwięksi niemieccy zbrodniarze II wojny światowej. W dzisiejszym odcinku udamy się do miejsc, które możecie kojarzyć z archiwalnych kronik filmowych, jak na przykład bunkier Hitlera czy ogromna hala kongresowa, aby pokazać Wam miejsca i przybliżyć historię narodzin NSDAP. Partnerem dzisiejszej wyprawy jest producent gry War Thunder. War Thunder to wieloosobowa, darmowa gra akcji, gdzie możesz prowadzić epickie batalie na lądzie, morzu i w powietrzu. Lista kultowych maszyn, które możesz wykorzystywać, obejmuje również prototypy od połowy XX wieku do współczesności. Dlatego możesz modyfikować swoje pojazdy i wyposażyć je w różne zaawansowane technologie, jak aktywne systemy obrony, noktowizje, drony rozpoznawcze czy nawet broń jądrową. Twórcy War Thunder postawili na realizm i szczegółowość, co widać po tym, że sprzęt jest odwzorowany z dużą szczegółowością, a fizyka gry jest stale rozwijana. Zapomnijcie o opaskach zdrowia. Każde trafienie realnie wpływa na pojazdy i przebieg walki. Właśnie do gry trafiła aktualizacja Spearhead, przynosząca nowe potężne pojazdy. Francuski Jaguar, brytyjski Chieftain 900, radziecki T-34-85 STP, wenezuelski Su-30 Mk2 AMV i wiele innych. Mapy Stalingrad i Karpat również dostały zastrzyk świeżości oraz ulepszono grafikę i dźwięki. Kliknij link w opisie i pobierz War Thunder za darmo na PC, PlayStation lub Xbox. A jeśli jesteś nowym graczem lub nie grałeś przez co najmniej pół roku, otrzymasz specjalne bonusy. 100 000 srebrnych lwów, specjalny dekorator orzeł męstwa i wiele więcej. Pamiętaj też o War Thunder Mobile, dzięki któremu możesz zawsze zanurzyć się w epickiej grze na swoim telefonie. Za darmo na iOS i Android. Znajdujemy się w centrum Berlina i ten niepozorny parking za moimi plecami był najpilniej strzeżonym miejscem podczas II wojny światowej, a mianowicie to właśnie tutaj, dokładnie w tym miejscu znajdował się Führer bunker pod kancelarią Rzeszy. W 1945 roku ciężkie walki o to miejsce, to tutaj Hitler dokonał zabójstwa i to tutaj właśnie Związek Radziecki wbił tą przysłowiową sztycę, zdobywając właśnie Berlin. Teraz bardzo niepozorne miejsce, parking, wszystkie ślady są zaorane i posłuchajcie o tym dlaczego. Tutaj jest bunkier, tam mamy na wprost blok postawiony, tutaj mamy kolejny blok, tutaj jest parking, więc to miejsce przez długi czas chcieli zatrzeć po prostu. No słuchajcie, generalnie bunkier Hitlera jest pod naszymi stopami, te tunele dalej istnieją, one są zasypane, zamurowane, do nich nie ma dostępu i właśnie budując te osiedla w latach 70. było ostatni czas, kiedy do tego bunkra dało się wejść. Tam Stasi bodajże robiło zdjęcia, ale słuchajcie, czemu ta kancelaria Rzeszy została zniszczona? Z racji po niemieckiej właśnie zacierania śladów o tym, że by nie promować nazizmu. Niemcy postanowili właśnie zburzyć te wszystkie obiekty, zatrzeć po nich ślady, tak żeby właśnie nie zrobiono z tego miejsca kultu, można tak powiedzieć. Słuchajcie, dopiero w 2005 albo 2006 roku postawiono specjalną tablicę pamiątkową oznaczającą o tym, że właśnie ta kancelaria Rzeszy i schron Hitlera znajdował się dokładnie w tym miejscu. No i patrząc po ilości ludzi, która znajduje się przy tej tablicy, rzeczywiście przyciąga tłumy, tylko bardziej ludzi ciekawych tego miejsca, więc szczerze mówiąc, zatarcie śladów było błędem. Lepiej właśnie było przypominać o tej historii, ale cóż, teraz udamy się do pewnego miejsca, które jest niejako klamrą dookoła Niemiec, nazistowskich Niemiec, czyli do Norymbergi, bo tam zaczęły się wielkie spędy właśnie NSDAP, partii niemieckiej i właśnie rozkwitu tych nazistowskich Niemiec, ale też symbolicznie tam się dokonał koniec, także posłuchajcie o początku i końcu nazistowskich Niemiec. No i dojechaliśmy do Norymbergi, czyli tego najbardziej niemieckiego miasta w Niemczech, jak twierdził sam Hitler. Za moimi plecami Kongresshalle, czyli hala kongresowa. Według Hitlera miała być to pierwsza z wielkich budów III Rzeszy, która de facto nigdy nie została ukończona. Kamień węgielny wbudowano tutaj w 1935 roku. Projektantem jej był Ludwik Ruf, ale tak naprawdę już w 1938 roku zmieniono koncepcję z tego względu, że wtedy właśnie Hitler wrócił z Rzymu, gdzie zobaczył Koloseum, którego wręcz urzekło. Sama ta budowla mogła umieścić 50 000 osób, a jej wysokość miała mieć 70 metrów. Widzicie tak naprawdę połowę tego, ponieważ jak wcześniej wspominałem, ona nigdy nie została ukończona. Hala kongresowa miała być w tamtym czasie jednym z największych budynków nazistów w Norymberdze.
Po co aż tak duży budynek? No a po to, aby pokazać tą wielką siłę III Rzeszy. Tam jak zobaczycie u samej góry jest takie gniazdo, ono zostało już zbudowane. W tym momencie cała hala kongresowa jest remontowana, ale postaramy się do niej wejść. Natomiast o co chodzi z tym gniazdem? To właśnie tam była loża honorowa, gdzie wszystkie, że tak powiem, nazistowskie VIP-y mogły sobie zasiąść i po prostu oglądać wszystkie przemówienia. Natomiast jak się obrócicie ze mną w tę stronę, to zobaczycie ogromny plac, który też nie był przypadkowy, ponieważ gdzieś trzeba było resztę tych ludzi upchać i zobaczcie, jaka ta siła miała być ogromna. W tym miejscu mamy Grosse Straße, czyli wielką ulicę, dużą ulicę. Ona dalej prowadzi do Zeppelinfeld, czyli do miejsca, gdzie się udamy później. Zobaczycie też miejsce, skąd Hitler przemawiał. Natomiast spróbujmy wejść właśnie do hali kongresowej, bo mimo to, że ona jest remontowana, to wiedzieliśmy gdzieś informację, że jest taka możliwość. W ogóle wszystkie te budowle znajdują się po prostu w parku, który jest otoczony dookoła wodą. I powiem wam, że jest tutaj ładniej. Wybranie tego miejsca przez, uwaga, Niemców nie było przypadkowe. I teraz o co chodzi, bo też musimy do tego się odnieść. Czemu czasami używamy słowa nazista albo Niemiec? To nie jest, słuchajcie, tak, że nagle Niemcy podczas II wojny światowej wyjechali na wakacje i byli tylko naziści. Nie, byli Niemcy. Natomiast jeżeli będziemy używać tych słów wymiennie, to pamiętajcie o tym, że chodzi nam o Niemców. Partia nazistowska, wiadomo, że to byli Niemcy. Nie przekłamujemy historii. Więc wiadomo, od razu możecie zakładać, że chodzi o Niemców. Ale jest taka ciekawostka, bo najgorszymi nazistami byli Austriacy, o których warto pamiętać na przykład, więc nie tylko Niemcy. Więc mówiąc naziści, mówimy ogólnie o wszystkich zbrodniarzach, którzy uczestniczyli w tym procederze. I warto sprawdzić pewien artykuł, ponieważ Austriacy byli jeszcze większymi bydlakami niż Niemcy. Co drugich nie usprawiedliwia. Bo tutaj mówię, kiedyś jeszcze robili jakieś koncerty, nie koncerty, sorry, cyrk był na zewnątrz, a tu w środku był parking. Chociaż to tak dziwnie wygląda, patrz. No w ogóle stare drzwi i wstawione nowe drzwi, nie? Chyba siedzi dziadek w samochodzie i wszystkim turystom musi mówić, że wejście na ten... O matko! No to Jest? ale jest tutaj, no jest. O wow! No. O stary, robi wrażenie, co? I w ogóle wiecie, że to jeszcze parę lat temu, chyba rok czy dwa, tutaj można było stawać samochodami za niewielką opłatę. To był parking. A teraz jest to jeden wielki plac budowy. Plac budowy i przez kamerą może nie macie tego uczucia, ale tutaj jak się wejdzie, to jest... Kurde, naprawdę wiedzieli, co robili. Czuć tą monumentalność, czuć... Nie wiem jak wy, ale się czuję taki przytłoczony, mały, nie? no. Samo nawet to, zobaczcie w jaki sposób ona jest zbudowana kaskadowo, co nie? Na przykład to wszystko jest domurowane, to jest nowa cegła, ze względu na to, że będzie stara już zaczęła się rozwalać, ale jak się przypatrzycie, to mamy takie kaskady, czyli pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i standardowo idzie do góry, a tam na środku, o tutaj, jest to właśnie gniazdo dla VIP-ów. Zwykle jak kręcimy urbexy i filmy w Niemczech, to po prostu większość takich budowli jest zrównana z ziemią, zresztą tak jak na przykład schron Führera, natomiast to jest remontowane, ale chciałem powiedzieć o tym, że to jest tak ogromna konstrukcja, że jeżeli to miało być jeszcze drugie, tak, jeżeli chodzi na wysokość, bo oni tak doszli mniej więcej do połowy, oprócz tego miało być to wszystko przykryte dachem, tak? To gdyby tutaj, jeżeli, no jak sama nazwa wskazuje, kongres, hala, zrobić jakieś, nazwę to przedstawienie, taki skrót myślowy, to jest po prostu tak niesamowite wrażenie i robi to taką akustykę, że naprawdę nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale dla samych konstruktorów budowniczych tego to czapki z głów, bo jest to naprawdę przeogromny obiekt, więc można powiedzieć, że megalomanizm wielką gębą, bo naprawdę to wszystko wyłożone czerwoną cegłą od środka. Dodatkowo jak ta akustyka tutaj, przykrycie tego dachem, no to naprawdę jak oni by to skończyli, to by było urbanistycznie niesamowity obiekt. No co za przypadek, gdzie wskazówka wskazuje na Koloseum. Oczywiście nie chodzi o Wielką Rzeszę Niemiecką, ale właściwie czemu to miejsce? Ponieważ to jezioro za moimi plecami było od XIX wieku wykorzystywane w celach rekreacyjnych, ale z racji właśnie tej funkcji reprezentatywnej, no i tak jak wcześniej Konrad mówił,
Norymbergia uważana przez Hitlera za najbardziej niemieckie z niemieckich miast, więc uznano, że tutaj przy tym rekreacyjnym jeziorze powstanie miejsce zlotów partyjnych partii NSDAP i sukcesywnie od 1933 roku właśnie przez niemieckiego architekta Alberta Speera było przekształcane w to niemieckie centrum propagandy, czyli dlatego powstawały właśnie te wszystkie budynki, o których Wam opowiemy. Dodatkowa ciekawa właśnie symbolika, ten park księcia bawarskiego Luitpolda, czyli każda symbolika nie była przypadkowa, wszystko by musiało się odnosić do wielkiej niemieckiej Rzeszy. No i zaraz wjedziemy na Grosse Strasse, czyli Great Road. Grosse Strasse. No to jak to się mówi? Grosse Strasse. Grosse Strasse. Bo jak zobaczycie od tej strony do tamtej strony, no to po pierwsze w ogóle alianci z tego korzystali również jako z lotniska. To jest dobre, bo pas 1,5 kilometra, bardzo szeroki, więc wiecie, samoloty mogły się tutaj rozpędzić. No a wcześniej parady, no to z pewnością dużo by się tutaj zmieściło. Znajdujemy się na przeogromnej ulicy, placu defilat nazywanym Grosse Strasse. Szerokość to 60 metrów, długość to 1500 metrów. W 1939 roku ukończono prawie całość, ponieważ w planach miała ona mieć 2 km, czyli zabrakło tych 500 metrów. Wyłożona 60 tysiącami granitowych, ciężkich płyt. A po co to wszystko było? A mianowicie do defilat, ale nigdy nie zostało użyte, bo po 1939 Niemcy skupili się na kampanii wrześniowej i prowadzeniu II wojny światowej, a nie na defiladach właśnie w tym miejscu. Sama ulica miała również przypominać i łączyć styl średniowiecznej Norymbergii z doskonałym miastem NSDAP, czyli Norymbergą. Idziemy teraz laskiem, dosłownie. Teraz jest tutaj park i las. Ale w tamtych czasach wszystkie te tereny należały właśnie do NSDAP. Mam tutaj na myśli, że oprócz tych głównych, tak, to dookoła mamy... No przepiękny jest ten park, co nie? Jest tutaj ładnie, jest woda, tak? Więc wybór tego miejsca nie był przypadkowy, biorąc pod uwagę nie tylko samą Norymbergę i tak dalej, ale po prostu ulokowanie w tym konkretnym miejscu. Idziemy w kierunku Zeppelinfield, ale po drodze chcieliśmy Wam pokazać istotną rzecz dotyczącą obchodów zjazdów NSDAP. Mianowicie, każdy z tych dni był tematem przewodnim i na przykład 6 dnia w tym oto miejscu mniej więcej znajdował się stadion Hitlerjugend, czyli właśnie 6. dzień przewodni dedykowany Hitlerjugend. I wtedy około 50 tysięcy młodzieżówki właśnie nazistowskiej partii dla swojego wodza wykrzykiwało patriotyczne pieśni, okrzykiwało właśnie słowa właśnie wierności i tak dalej, więc kolejnym właśnie z tych elementów właśnie niemieckiej propagandy był stadion Hitlerjugend dedykowany właśnie oddaniu młodzieży dla Hitlera. Co ciekawe, teraz jest tam co? Uwaga! Parking! I dotarliśmy do Zeppelinfield, pochodzący od nazwiska Zeppelina, człowieka, który w 1909 roku wylądował właśnie tutaj swoim statkiem powietrznym i tak dobrze możecie kojarzyć, chodzi tutaj o sterowce. Natomiast za czasów właśnie Hitlera w tym miejscu odbywały się główne wiece. Zaraz w tamtym miejscu jest Haupttribune i ona była najważniejszym, że tak powiem, kulminacyjnym elementem całej tej konstrukcji, natomiast na razie skupmy się na tej stronie. Wszystko zrobione na polu jakby czworoboku, dookoła mamy trybuny oraz takie po bokach, powiedziałbym, wystające w kwadratowe platformy, na których były umieszczone po prostu bardzo mocne światła halogeny, które skierowane ku górze tworzyły wrażenie takiego gniazda, takiego majestatu dzięki temu oświetleniu. I jeżeli kojarzycie te zdjęcia właśnie z wieców NSDAP, gdzie Hitler stoi i przemawia, stoi tutaj tysiące ludzi i jak wykrzykuje właśnie propagandowe okrzyki, to jest właśnie to miejsce. Natomiast teraz, obracając się w drugą stronę, mamy Haupttribune. 360 metrów szerokości, tak naprawdę posiadająca dwupoziomową trybunę. Zobaczcie, że mamy mniejszą niżej, większą u góry. Była miejscem kulminacyjnym całego tego Zeppelinfield. To właśnie w tym miejscu Hitler stał i przemawiał do ludu. Oczywiście takim najważniejszym elementem całej tej konstrukcji na środku były umieszczone swastyki i tutaj alianci w 1945 roku, w momencie kiedy zrobili taki marsz zwycięstwa i zakończenia II wojny światowej, to
To jest gdzieś nawet na nagraniu jeszcze archiwalnym. Właśnie wysadzili swastykę, która była powieszona w tamtym miejscu. Nomen omen, to miejsce dalej jest, oczywiście jej już tam nie ma. Natomiast przez lata zaniedbań cała ta instalacja po prostu popadała w ruinę. Na Zeppelin Field mamy w tym momencie boisko do rugby czy tam futbolu amerykańskiego, ale trybuna jest remontowana i widziałem takie jedno miejsce, że tam chyba będzie można wejść, wiesz? Chociaż nawet na te schody. Możemy spróbować. Sama ta trybuna przez wiele, wiele lat tak naprawdę nie była miejscem chluby, więc w latach 60. stwierdzili i ze względu na jej stan, który ciągle popadał w coraz gorszym stanie był, wysadzono takie cokoły, które tutaj stała. To chyba nawet są te cokoły, co tu są. Zobaczycie zresztą na tych zdjęciach archiwalnych, które wam pokażemy, jak ona wyglądała. Wtedy no, miała trochę większy majestat niż teraz. Teraz to po prostu są zwykłe schodki, takie jak trochę nad Wisłą, że możesz na nimi usiąść. No ale sama historia bycia tutaj, po prostu, no to jest miejsce, w którym zawsze chciałem być i zawsze chciałem je zobaczyć na żywo. I jakby kolejne miejsce, Idź kiedy do geodety, zapytaj się, Tak. jaką ma teraz wysokość trybuna. popadła trochę w bagna. Usiedliśmy sobie na schodkach i włączyliśmy archiwalne zdjęcia, aby rozkminić co gdzie było. I teraz zobaczcie, to co zniknęło, to są właśnie te arkady. One były dokładnie tutaj za naszymi plecami. One stały w tym miejscu, nawet jeszcze tam widać pozostałości. I teraz tak, to co rozkminialiśmy wcześniej z Konradem. W tym miejscu była ta główna ulica dla przemarszu wojsk. Na widać te wojska, które tutaj maszerują. I to jest właśnie całe to przejście tutaj. A teraz jakbyś dał zdjęcie, o właśnie, od frontu. I zobaczcie, to jest jakby fotografia wykonana na wprost, czyli fotograf był gdzieś tam. Tak po skosie, gdzieś tam jak jest ten PSB Bank czy coś takiego. Pi razy drzwi, no gdzieś tutaj był, tak? Całe to pole było zajęte przez ludzi, tak jak widzicie na fotografii, i na środku stało wojsko, a po bokach byli ludzie. Natomiast właśnie Hitler był o tutaj, tylko tu nie ma, a jest swastyka, tylko słabo jest widoczna na tym zdjęciu. No tutaj na samej górze jest taka mała i tam właśnie trybuna właśnie dla tych najważniejszych jest. Dokładnie widzisz, że na dole stali jedni, u góry stali drudzy, tak? I to jest właśnie te dwa poziomy, czyli w tym miejscu była dolna trybuna, o tutaj, gdzie panowie oni nam w ogóle kują wszystko. Tutaj była wyższa trybuna, a sama swastyka była u góry, tutaj gdzie teraz jest rusztowanie. O, dokładnie, bo to, czekaj, nie ostrość, bo to tą swastykę wysadzili, a znowuż ta była po prostu takim banerem, to nazwę, co nie? O, zobacz, widać to oświetlenie, widzisz? Które właśnie... Te Jupitery i one były również też na tych daszkach tutaj, o. Tutaj też jest dobre zdjęcie, widać. Tutaj. O to zdjęcie mi chodziło na początku, no. Widzisz jak maszerują? Ty, a tu trawa była, zobacz. No ale też na tym, no bo tutaj nawet widać, że na tej trawie stoją żołnierze, Tak. jakieś pokazy są. Tak. Tu jeszcze były jakieś wykusze zrobione, widzisz? A nie, to ludzie są, okej. Na tym miejscu moglibyśmy skończyć ten film, ponieważ jest to takie miejsce, które warto było zobaczyć. Jest to jakby moment kulminacyjny, ale jesteśmy w Norymbergi. Nie możemy nie zapomnieć o czymś naprawdę ważnym, a mianowicie 45. alianci wchodzą i to właśnie tutaj są te procesy norymberskie, gdzie właśnie Niemcy stają przed sądem 21 najważniejszych osób, z czego 12 zostanie skazanych na śmierć. O tym zaraz wam wszystkim powiemy. Podejdziemy jeszcze właśnie pod ten sąd, znajdziemy tą salę, siłownię więzienną, gdzie wszyscy zostali straceni, czyli powieszeni, i opowiemy właśnie coś więcej, więc zostańcie z nami do końca. No słuchajcie, to właśnie tutaj w Departamencie Sprawiedliwości w sali 600 właśnie odbył się proces, który był czymś niebywałym w skali świata, bo po raz pierwszy skazywano ludzi, którzy popełnili zbrodnie na taką skalę. Oczywiście były kontrowersje, bo wielu tych rzeczy po prostu nie było zapisanych w prawie międzynarodowych, no i dodatkowo się mierzono z ludźmi, którzy jakby nie patrzeć byli bardzo inteligentni, ale posłuchajcie teraz o szczegółach tej sprawy, bo naprawdę jest o czym opowiadać. Tutaj głównymi zarzutami były zbrodnie przeciwko ludzkości, właśnie zbrodnie wojenne, organizowanie obozów koncentracyjnych, no i przesłuchiwanie właśnie świadków, czyli właśnie tutaj tych 22 dygnitarzy właśnie nazistowskich zostało przesłuchiwanych i oskarżonych o te wszystkie zbrodnie, ale
ten proces był bardzo skomplikowany, przesłuchano wielu świadków, to właśnie tutaj odkryto właśnie prawdę przed opinią międzynarodową o obozach koncentracyjnych, m.in. w Auschwitz. I tutaj trzeba przytoczyć jedną z opinii, że większość Niemców wstydziła się tego, bo ręce w dłoniach nie chciało się przyznać do tego, co oni zrobili. Mało tego, jeden z oskarżonych powiedział, że to jest zbrodnia, której nawet przez 1000 lat nie da się wymazać z niemieckiego honoru. Więc nie da się jakby zaprzeczyć tego, co Niemcy wykonali, chociaż oczywiście każdy z nich z siebie wybielał. Część mówiła, że wykonywało rozkazy, część mówiła, że było po prostu niemieckim żołnierzem, niektórzy mówili, że nie mieli wpływu na politykę zagraniczną, bo o wszystkim decydował tak naprawdę Adolf Hitler. Tak naprawdę tylko nieliczni się przyznali, większość oczywiście starało się uzyskać uniewinnienie, ale posłuchajcie moim zdaniem o dwóch najciekawszych aktorach tej sprawy sądowej. Zacznijmy od Hermana Göringa, który można powiedzieć, że był dowódcą właśnie na ławie oskarżonych, ponieważ tutaj jest taki czynnik osobowościowy, ponieważ on był człowiekiem, który odpowiadał za grabieże właśnie na krajach słowiańskich, odpowiadał właśnie za Luftwaffe, też podobno rozkazał Himmlerowi przygotować właśnie ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, ale przez ten czas wojny on był taki, można powiedzieć, imprezowiczem, brał bardzo dużo morfiny i był, można powiedzieć, przyćmiony, ale podczas procesu on schudł ponad 30 kg, przestał brać narkotyki i, mówiąc kolokwialnie, otrzeźwiał. Z racji, że był to niesamowicie inteligentny człowiek, to prokuratorzy mieli bardzo ciężkie zadanie, ponieważ kiedy zadawali mu pytanie, on wydawał oświadczenia, niejako manifesty. Nawet przed zatrzymaniem zorganizował konferencję prasową, która Eisenhowera doprowadziła do pasji, kto na to pozwolił. Więc przez cały ten okres Göring nie dyrygował swoimi podwładnymi, nawet na ławie oskarżonych. Można powiedzieć, że był taką gwiazdą z tego wszystkiego. Jego strażnicy mieli problem, bo byli pod wpływem jego charyzmy. Do tego stopnia, że w jakiś sposób przekabacił jednego właśnie ze strażników, aby przemycić właśnie pigułkę cyjanku, którą finalnie popełnił samobójstwo, więc nawet mimo ławy oskarżenia i tak przechytrzył łamy sprawiedliwości. Kolejna postać to niebywała niemiecka świnia, albo inaczej komendant obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau. To właśnie po jego rozkazach miliony Polaków, Żydów i ogólnie Europejczyków ginęło w obozach koncentracyjnych. Jak gdyby nigdy nic, na ławie oskarżonych opowiadał, co działo się w obozie koncentracyjnym, jak mordowano ludzi, że od pierwszego, można powiedzieć, wejścia samo mordowanie trwało 3 do 15 minut, mniej więcej po pół godziny był już kolejny rzut ludzi, którzy mieli zginąć właśnie w komorach gazowych przez cyklon B. Mówił również o tym, że dzieci ginęły jako pierwsze, ponieważ nie nadawały się do pracy i nie były w ogóle przydatne, więc mordowano je bestialsko, jak i wszystkich innych jako pierwsze, więc sam przyznał, że zginęło tam 3 miliony osób. No i jak to wszystko się skończyło? Został skazany na śmierć. Ale nie tak jak wszyscy inni tutaj w Norymberdze, a został oddany Polakom. W Polsce miał kolejną rozprawę, gdzie również został skazany na śmierć. Został powieszony w niemieckim obozie zagłady w Auschwitz 16 kwietnia 1947 roku. Dokonał swojego bestialskiego żywota w miejscu, gdzie mordował innych. Zobaczcie, to jest oryginalna sala numer 600, gdzie właśnie była prowadzona cała rozprawa. Po prostu weszliśmy do muzeum, ale nie nagrywamy tutaj scen głosowych, bo jest tutaj milion ludzi, którzy czekają właśnie na jakąś prezentację, tak? Natomiast pójdziemy teraz, jeżeli się uda, do miejsca, gdzie zostały wykonane wyroki. Tylko jest to więzienie i nie jestem pewien, czy tam jesteśmy w stanie wejść. Zapada wyrok, gdzie 16 października 1946 roku większość z osób zostaje skazana na karę śmierci. Wszystkie te wydarzenia miały miejsce w tym więzieniu za nami. Tam oni byli przetrzymywani w celach przez 2 tygodnie, zanim zostały wykonane wyroki. Natomiast dokładnie więźniowie nie wiedzieli, w którym momencie będzie ten wyrok wykonany, ale słyszeli tylko, jak budowane są szubienice, ponieważ było słychać odgłosy narzędzi. Wyrok wykonano na terenie sali gimnastycznej. Za moimi plecami znajduje się willa Wannsee. Jest ona bardzo ważna, ponieważ to właśnie tutaj podjęto decyzję o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. Sama konferencja trwała tylko 90 minut, ponieważ cały proceder mordowania już był w toku. Ona miała po prostu to wszystko sprecyzować i związać, aby wszystko było na papierze. Znajdujemy się w Poczdamie i tutaj musicie wiedzieć, że dokumenty właśnie, które zostały znalezione, później były wykorzystywane w Norymberdze, aby skazywać właśnie wszystkich Niemców,
Polaków, którzy na to zasłużyli. No i musimy też się skupić jeszcze na jednym, że to nie tylko SS tak naprawdę mordowało, a inni nie chcieli, ponieważ tutaj na tej konferencji byli również ministrowie i ludzie związani z polityką, więc tak naprawdę w tamtym momencie po prostu Niemcy to była machina zbrodni, która mordowała Polaków, ale i nie tylko.